Koncepcja tych zawodów jest taka, żeby zmęczyć zawodników ile się da, do samego cna, do ostatniego tchu i następnie kazać im strzelać. A taka bardziej rozbudowana jest taka, żeby po prostu nie było przerw na zawodach, żeby cały czas zawodnicy byli na podgrzaniu, na zmęczeniu, żeby nie było czasu po prostu na nic, a każdy odpoczynek był tak naprawdę stratą zawodnika. Pierwsze zawody odbyły się w 2016 roku. Były to zawody lekka piechoty na poligonie w Strzepczu. Zgłosiło się tam wtedy, pamiętam, 5 par. Ogarnialiśmy to przez 2 dni chyba siłą 4 albo 6 osób, z tego co pamiętam. No było nas mało do roboty, było też mało zawodników, ale koncepcja, która się wtedy narodziła, która się wtedy tak wstępnie wytworzyła, była, wydaje mi się, jedną z takich bardziej nowych, które gdzieś tam sobie wymyśliliśmy. Następnie dopiero kolejne zawody odbyły się w 2020 roku i w 2020 roku odbyły się 3 edycje, z czego pierwsza to było 10 zawodników, druga 25 zawodników, a trzecia to już było 30 albo 40 par, 10 par, 20 par i później 30 par. I teraz w maju w 2021 roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się aż na 50 par. No i teraz powtórzyliśmy znowu to samo, czyli na tej edycji znowu mamy 50 par zawodników, tak? Z czym się borykaliśmy? No, z tym co zawsze chyba większość organizatorów, czyli z brakiem ludzi do obsługi tak szalonych zawodów, no i przede wszystkim z brakiem zawodników, którzy są chętni i zdecydowani na to, żeby podjąć taki olbrzymi wysiłek. No i żeby poświęcić tę niemałą ilość pieniędzy nie tylko na wpisowe na zawody, ale też na amunicję, na start i tak dalej, żeby wystartować po prostu w tych zawodach. Dostał, pierwszy z prawej. Pomysł na zawody narodził się z tego, że zawsze potrzebowałem jakiegoś elementu sprawdzenia swoich kursantów, których gdzieś tam na różnych swoich etapach życia szkoliłem. Czy to w strzelcu, czy to w wojsku, czy to później w obronie narodowej, czy w obronie terytorialnej. Gdzieś brakowało mi jakiegoś takiego elementu sprawdzenia jakiegoś egzaminu dosyć pełnego, który sprawdzałby pełnię umiejętności takiego zwykłego żołnierza lekkiej piechoty. Że nie tylko marsz w terenie, nie tylko strzelanie, ale też mnóstwo innych umiejętności, które taki żołnierz potrzebuje i powoli dążymy do tego momentu, kiedy będziemy sprawdzać pełnię takich umiejętności. Na razie skupiamy się głównie na umiejętnościach strzeleckich i nawigacyjnych, marszowych, fizycznych. Czy ci ludzie po prostu potrafią przejść tyle kilometrów, odnaleźć te punkty i strzelić te wszystkie zadania. Natomiast powoli ta idea tych zawodów kierunkuje się w tym, idzie w tym kierunku, żeby sprawdzić też takie umiejętności, nie wiem, jak umiejętność operowania łopatką piechoty, czy naprowadzenia artylerii, gdzieś rozpoznania jakiegoś celu i tak dalej, wszystkie te umiejętności potrzebne żołnierzowi. Na zawodach rozróżniamy w tym momencie już 3 formuły. Jest to formuła lekka, formuła lżejsza i formuła leciutka piechota. I lekka piechota trwa 24 godziny, lżejsza piechota trwa 14 godzin, a leciutka piechota trwa jakieś tam 8 godzin. I to po prostu sprawia, że te zawody leciutka są najłatwiejsze, a lekkie są naprawdę trudne pod względem wysiłkowym. Sprowadza się to nie tylko do tego, że jakby czasowo te zawody są na tyle długie, tylko zawody w formule lekka piechota na przykład trzeba na tych zawodach zgromadzić 30 punktów nawigacyjnych, które są rozłożone tutaj dookoła tej strzelnicy i strzelić wszystkie 28 bądź 30 torów w zależności od tego, ile ich zaplanujemy. W formule lżejsza piechota wymagamy od zawodników zaliczenia przynajmniej 22 torów i zdobycia 20 punktów nawigacyjnych, a w formule leciutka piechota zaliczenia przynajmniej 10, jak nie 12 torów strzeleckich i zdobycia przynajmniej 15 punktów nawigacyjnych. To wiąże się też oczywiście z ilością przebytych kilometrów w terenie, tak? Ilość tych punktów nawigacyjnych.
Lekka piechota adresowana jest do wszystkich strzelców, którzy chcą po prostu strzelać na zmęczeniu, bo to jest ta główna idea. Czyli takich ludzi, których kręci nie tylko prędkość, tak jak na przykład na torach i PSC, ale także to, jak długo jestem w stanie strzelać i jak dalej w postępującym zmęczeniu jestem w stanie dobrze strzelać i celnie strzelać i szybko strzelać. Bo liczy się też ta prędkość mimo wszystko strzałów, bo torów jest na tyle dużo, że to tory czekają na zawodnika, a nie zawodnik czeka na swoją kolejkę na torze. Tak? Po prostu trzeba gnać przez te tory, żeby je po prostu wszystkie zdążyć zaliczyć w ciągu tych kilku tam okien strzeleckich, które zawodnicy mają wyznaczone.